Czy ten fotel naprawdę jest królem biznesu, czy tylko ładną reklamą? To jest Q-Suite, gdzie drzwi się zamykają, ja siedzę tyłem i zamierzam być brutalnie szczery. Prawie godzina, żeby czekać na jeden drink? Kurde. Jestem Piotr i od lat testuję loty w business classie po to, żebyś wiedział, na co warto wydać. Możliwe właśnie, że ten film zmieni twoje życie, ponieważ powiem ci, jak zarezerwować taki sam lot za ułamek ceny. Czyli nie płaciłem tej ceny, tylko zapłaciłem punktami Avios i wyniosło mnie to tyle. Mogę latać Qatar Airways. Jeżeli tak karmią, słuchajcie, mięśnie tylko będą rosły. Yeah, because you told them to go around. No, And I was like, okay. no, for the special package, this one. That's why. This special package for the surf. Odprawa zajęła dobre 15 minut, więc od razu poszedłem do saloniku numer 40. Pierwsze wrażenie bardzo na plus. Nowoczesny, czyściutki, jest dużo światła i widok na płytę. Jest cicho, są prysznice, więc jak masz długi layover, bardzo spoko. Ale za to bufet bardzo biednie, nic co zatrzymałoby mnie tutaj na dłużej, oprócz kilku słodkości i kawy. I would love to have a cappuccino. Cappuccino with an extra shot. Yeah, sure. Thank you so much. Have a seat, I bring it over. I'll find Thank you. Internet śmigał, chwilę posiedziałem i ruszyłem dalej, bo do bramki Kataru jest na nogach około 20 minut. Uwaga, bo w saloniku nie ma zapowiedzi lotów, więc pilnuj czasu. Strefa non-Schengen w Amsterdamie jest dużo lepsza niż Schengen. To lotnisko jest o wiele bardziej ciekawsze z tej strony. Tylko boarding jak zwykle trochę wolny i nagłośnienie ledwo słychać. I jeszcze rolety w oknach w dół. W Amsterdamie najwidoczniej chyba nie lubią słońca. Lovely, thank you. Thank you very much. Witam na pokładzie Qatar Airways lot z Amsterdamu do Doha na pokładzie Boeinga 777-300, a najlepsze jest to, że dzisiaj lecę Q-Suite, czyli jak niektórzy twierdzą najlepsza biznes klasa na świecie. Czy jest najlepszą biznes klasą na świecie, to się okaże. A przed startem mamy tutaj Lemon Mint, który idealnie orzeźwia. Oczywiście ręczniczek od Diptyque pachnie obłędnie, choć bez tego opakowania wyglądałby bardziej profesjonalnie. Daktyl i kawa po arabsku tuż przed startem. Po starcie miałem otrzymać szklankę, kieliszek szampana i właśnie to już jest 45 minut od startu, a niestety tego jeszcze tutaj nie ma. Moim zdaniem trochę za wolno i powinni to robić szybciej. Ale co było bardzo miło, oczywiście szefowa pokładu przyszła, przywitała się z każdym, przedstawiła się, powiedziała, gdzie są toalety i tak dalej, więc to jest naprawdę bardzo miło z jej strony i to było fajne. Także czekamy na drinki, mam nadzieję, że niedługo przyjdą, zobaczymy ile im to zajmie. Prawie godzina, żeby czekać na jeden drink? Kurde. Dine on demand, czyli jesz kiedy chcesz. Nie ile chcesz i co chcesz, tylko po prostu możesz sobie wybrać jeden starter, jedno danie główne i jeden deser, tak? A drinki oczywiście są nielimitowane. Bardzo fajny koncept, bardzo mi się podoba. Jeżeli miałeś obiad, to jest godzina 16:30, jak mieliśmy start. Więc może ktoś nie jest głodny o 16:30, możesz sobie zażyczyć coś przed lądowaniem. Posiłek będzie dzisiaj tylko jeden. Starter, danie główne, deser. Więc oczywiście są też przekąski, dania lekkie, które można zamówić sobie w każdym czasie. Ale powiem wam, że pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o Q-Suite, ta biznes klasa jest o wiele większa niż to, co widzicie na filmikach, na zdjęciach, na wideo. Przysięgam, jest o wiele więcej miejsca, nie wspomnę już o prywatności. To jest biznes klasa z drzwiami. Ja nikogo nie widzę. Ja w ogóle ledwo co widzę kogoś, kto przechodzi obok drzwi. Jeżeli nie masz ochoty nikogo widzieć, chcesz się wyspać, nie masz ochoty z nim rozmawiać, nikogo widzieć, jest to idealna biznes klasa dla ciebie. Serio. Świetny koncept z drzwiami. Nie jest to nowy koncept, wiadomo, ale w biznes klasie, żeby był taki produkt, naprawdę mi się to podoba. Szczególnie, że zarezerwowałem to za punkty, czyli nie płaciłem tej ceny, oczywiście, tylko zapłaciłem punktami Avios. Jeżeli przeliczymy to wszystko sobie na pieniądze, jeżeli bym takie punkty uzbierał, czyli nie kupowałbym ich, a po prostu nazbierałbym je przez codzienne wydatki, kupowanie hoteli, rezerwacja hoteli i o innych sposobach, o których non-stop mówię, to zapłaciłbym tyle za ten lot. A jeżeli bym te punkty kupił w takiej dobrej cenie, co zazwyczaj je kupuję albo subskrybuję, albo boostuję, jest wiele różnych sposobów, o których mówię i uczę i wtedy za taki lot zapłaciłbym tyle. Poza tym nigdy na takim locie nie będzie wam się nudzić. Ten lot ma Starlink,
Czyli internet jest szybszy niż to, co ty masz w domu, a przynajmniej większość ludzi ma w domu. Mi tutaj szybkość wyszła taka, jest to naprawdę, pamiętajcie, jesteśmy na wysokości 12 km, a ja mam tak szybki internet dzięki Starlink. Starlink jest za darmo dla każdego w tym samolocie, nie tylko w business klasie, w klasie ekonomicznej również masz taki internet z taką samą szybkością, prędkością za darmo. Musicie tylko pamiętać, że nie każdy samolot ma Starlink, więc to też trzeba sprawdzać. Mój ma Q-Suite i ma Starlink. W tym momencie wszystkie Boeingi 777-300 mają Starlink, ale to są Boeingi tylko operowane do tych destynacji. Też zaczynają instalować taki internet na samolotach Airbus 350, więc musicie po prostu wejść sobie na stronę, przeczytać listę, jakie destynacje, jakie kierunki operuje Qatar Airways z samolotami, które mają Starlink na swoich pokładach. Rewelacja. A teraz coś premium, czyli skórzana saszetka, w środku mini perfumy, krem do twarzy, krem do ciała, pomadka, a to wszystko od Diptyque. I teraz to, na co wszyscy czekali. Nie, jeszcze nie szampan, ale zaczynamy od przystawek i tak się zaczyna właśnie nasz fine dining doświadczenie. Ja wybrałem sobie arabską mezę i w końcu dostałem szampana godzinę po starcie. Zwróćcie uwagę na tą prezentację, jak wszystko jest pięknie podane, nic nie jest serwowane na jednej tacy, dlatego to wszystko tak wygląda pięknie. A ta oliwa z oliwek, z cytrusami i chili jest obłędna. Nie mogę się też doczekać na danie główne, bo słuchajcie, danie główne dostanę kurczaka, który był gotowany przez wiele godzin, więc jestem bardzo ciekawy, jak taki kurczak będzie smakować w powietrzu, czy będzie miękki, soczysty i tak dalej, ale starterek przepyszny. Ten kurczak jest przepyszny. Przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale rozpływa się w ustach. Jest naprawdę dobry. I w ogóle dużo jest tego kurczaka. Proteiny, białko, to mi się podoba. Mogę latać Qatar Airways. Jeżeli tak karmią, słuchajcie, mięśnie tylko będą rosły. Także skończyłem danie pierwsze, tak? Skończył mi się szampan oczywiście, więc jeżeli ktoś przynosi ci danie główne, widzisz pustą szklankę, powinien zaoferować coś nowego. To niestety tak nie było. Ja musiałem być ten pierwszy, który pyta się o to, żeby właśnie zamówić sobie białe wino Sauvignon Blanc, które jest przepyszne. Tak a propos, jest naprawdę... Takie wino lubię. Very mineral taste, very smooth, bardzo dobre białe wino. No ale pan niestety nie zaoferował mi go. Znaczy, on jest bardzo uprzejmy, miły i tak dalej. Robi to, co trzeba, ale nie idzie the extra mile. Nie dba o takie szczegóły, detale. Jeżeli widzisz pustą szklankę, wy jesteście na przykład w restauracji, brakuje wam piwa, Coca-Coli, czegokolwiek. Nie chcecie szukać kelnera. Kelner powinien być pierwszy, ten, który wam zaoferuje nowego drinka. Po pierwsze, restauracja zrobi więcej kasy, a po drugie, wy będziecie mieli lepszą obsługę, bo macie już kolejnego drinka, nie musicie się pytać i tak dalej, więc oczekiwałbym, że w business classie to on byłby ten pierwszy, który by zaoferował kolejnego drinka, szczególnie, że przyniósł mi danie główne i widział, że szklanka po szampanie jest pusta. Dobrze, a więc w takim razie, słuchajcie, próbujemy deser. Oczywiście nie został mi zaproponowany kolejny drink, także spoko. Kwaśna wiśnia z waniliowym kremem, z roasted almonds na samym czubku. Spytałem się też, czy może mają owoce jakieś im zostały, czy coś, ale najwidoczniej nic im nie zostało, bo mi tego nie przyniósł. Po prostu chciałem sprawdzić, ile się da, właśnie o co się da poprosić w Qatar Airways i czy załoga jest w stanie zrobić coś ekstra dla kogoś. I w tym wypadku niestety nie, ale nieważne, bo zaraz się przekonamy, jak smakuje ten deser. Smaczne jest? Czy to jest coś takiego wow, że zamówiłbym jeszcze raz do jakiejś restauracji? Na pewno nie. W każdym razie jemy. Zamówiłem sobie mrożone cappuccino. Wygląda tak, próbujemy. 6 na 10. Jeszcze tak dodałbym tam jednego shota espresso i byłoby świetnie. Jestem kawoszem. Podoba mi się to, że kawa w ogóle nie jest słodka, ale naprawdę podsumowując ten lot, jedzenie jest bardzo smaczne. No i fotel
fenomenalny. To, ile macie prywatności, to po prostu jest niespotykane. Polecam. No i to, że mogę po prostu dzwonić do rodziny, do znajomych i tak dalej na kamerce dzięki Starlink, fenomenalne. To jest game changer. Jeżeli ktoś musi pracować, podróżuje biznesowo, jest mu potrzebny internet, polecam Qatar Airways i samoloty, które mają Starlink. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba, serio. Właśnie ten steward, który mi tutaj ścielił, pomagał mi tutaj właśnie, to się nazywa turn down service, więc oni to oferują. Jeżeli chcesz sobie właśnie zrobić łóżko do spania, to przyniosą ci narzutę na to. Też powiedział, że jeżeli bym coś jeszcze kamerował i tak dalej, on może przyjść i jeszcze na to narzucić kod, tak jak zawsze robią. Ale ja powiedziałem, że nie trzeba, bez przesady, sam sobie mogę to zrobić i poza tym nie potrzebuję teraz koca, nie idę spać, ani nic takiego, więc ja sobie to sam zrobię. Ale bardzo miło, że zaoferował i on właśnie, ten, który tutaj czasami do mnie przychodzi, naprawdę bardzo fajna obsługa. Więc sprawdźmy teraz, jak wyglądają toalety. Oczywiście rozmiar jest bardzo standardowy, ale mamy bardzo ekskluzywne Deep Dick Amenities, czyli żel do mycia rąk, mgiełka i balsam. Bardzo to fajnie wszystko wygląda, ładnie pachnie, a tutaj, jeżeli ktoś potrzebuje, szczoteczka do zębów. Oczywiście mamy też piżamki. Oczywiście po wejściu na pokład spytali się mnie, czy chciałbym dostać piżamę. Ja już mówię, oczywiście, żebym chciał, ale jak teraz sobie myślę, byłem w toalecie, toalety są bardzo małe i po prostu nie uśmiecha mi się przebieranie w toalecie. Oczywiście nie przebiorę się na fotelu, wiadomo, ale tym bardziej też nie przebiorę się w toalecie, więc zobaczycie, jakie piżamki tutaj dostałem po wylądowaniu. Dobra, tutaj nie są tylko piżamki, słuchajcie, mamy też kapcie. Spoko, bo nie są aż takie cienkie tutaj u podstawy, więc bardziej premium, ale mimo wszystko nic szczególnego. Ej, sztos. Nie wiem, jak to na mnie będzie wyglądać, ale mimo wszystko są tylko piżamy. W ogóle kto jeszcze śpi w piżamach? Ja nie. Kolejny klip, jaki zobaczycie, to jest z kolejnego lotu w pierwszej klasie Qatar Airways A380 do Bangkoku. Proszę bardzo. A jeżeli chcecie zobaczyć całe wideo, musicie zasubskrybować. Bardzo by mi to pomogło, więc proszę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz. I kolejne wideo z pierwszej klasy Qatar Airways wychodzi zaraz po tym. Już po całej obsłudze, po wszystkich posiłkach, po drinkach, jestem mega zadowolony. Słuchajcie, zostało 2-3 godziny do lądowania i ja nie chcę, żeby ten lot się kończył, serio, więc naprawdę było fajnie. Ogólnie tak, jeżeli lecicie sami, polecam wybrać te miejsca. Te miejsca są przy oknie. Oczywiście cały rząd jest przy oknie, tak? Tylko niektóre są oddalone od okna. Moje siedzenie, mój fotel 5K jest przy oknach. Także to siedzenie wydaje się mniej klaustrofobiczne. Te siedzenia są lepsze, moim zdaniem przynajmniej. Ale słuchajcie tego, jeżeli lecicie z kimś, musicie zarezerwować sobie te 2 siedzenia w środku. Te siedzenia po środku, te przybliżone do siebie są fenomenalne. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie jak na razie. Czy podoba wam się? Ogólnie co do jedzenia, mógłbym sobie teraz zamówić jakieś właśnie lekkie przekąski, ale naprawdę nie mam ochoty. Jestem pełny. Nie wiem, tego jedzenia jest wystarczająco, ale jeżeli ktoś naprawdę by chciał, macie tam na menu 2 opcje. Tak samo z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi, kawą, herbatą. Wszystko tutaj macie. Ta karta nie jest jakoś bardzo obszerna z wyborem tego wszystkiego, ale i tak jest porządna. Co chcę wam powiedzieć? Poleżałem trochę na tym łóżku, na tym fotelu i powiem wam, że jest twarde. Mimo to, że dał mi taką narzutę, mały materacyk na wierzch, żeby było jeszcze wygodniej, to siedzenie jest dosyć twarde. Więc jeżeli nie lubicie spać na twardych łóżkach i tak dalej, nie wiem, czy to byłoby takie wygodne na 14-godzinnym locie. Dobre jest to, że jest ogromna przestrzeń. Ja lubię spać na boku, lubię się rozkładać i naprawdę nie miałem problemu, żeby tutaj to zrobić. Nie czujesz się ściśnięty, naprawdę można fajnie się zrelaksować. Oczywiście mamy też tutaj takie słuchawki, które też wyciszają z zewnątrz. Szczerze, przez to, że jest internet, miałem co robić na telefonie i na komputerze, więc nawet ich nie włączałem, ale jak widzicie, wyglądają dosyć solidnie i nie możecie ich zabierać po locie do domu. To musi zostać w samolocie. Poszedłem sobie do toalety, odświeżyć się trochę. Tam siedziała właśnie szefowa pokładu, zagadała, porozmawialiśmy chwilkę.
właśnie ten steward, który pomagał mi tutaj rozkładać łóżko i tak dalej, też sobie tam siedział i naprawdę wszyscy są przesłodcy, przynajmniej ta dwójka, z którą miałem tak dużo do czynienia. Naprawdę przesłodcy, zaoferowała mi, czy chciałem coś jeszcze do picia, powiedziałem, że nie, tylko woda wystarczy. Powiedziałem, że czy mają w butelkach, mają taką malutką, też zaoferowała, czy chciałbym w większych butelkach, mówię nie, nie trzeba, taka wystarczy. Jest naprawdę bardzo miło. Czy jest to najlepsza biznes klasa na świecie? Zależy, jaki serwis traficie, bo jeżeli chodzi o sam produkt twardy, czyli fotel, drzwi, wszystko wokół, to ile macie miejsca i prywatności, tego nie da się przebić w biznes klasie. Jeżeli chodzi o załogę, nigdy nie wiadomo, na kogo traficie i jeżeli ktoś się reklamuje jako najlepsza biznes klasa na świecie, ten standard musi być utrzymany, szczególnie jeżeli chodzi o obsługę. Dlaczego ja tak zawsze cisnę, jeżeli chodzi o obsługę? Po prostu wiem, jak to powinno wyglądać. Pracowałem w obsłudze, trenowałem i zatrudniłem setki osób. Czy zabukowałbym sobie Q-Suite jeszcze raz? Oczywiście, żebym zabukował. Jeżeli chcecie latać w biznes klasie, ale nie chcecie po prostu wydawać tysięcy złotych za takie bilety, serio, przysięgam, jest to coś dla was i proponuję, żebyście to zobaczyli i kupili taki kurs. Więc po takim kursie będziecie w stanie sami kupić punkty, zabukować loty, wiedzieć jak oszczędzić i będziecie wiedzieć co zrobić, żeby wydać jak najmniej punktów i zaoszczędzić tysiące złotych na takich lotach. Cena jest niska, więc jedyne co mogę zrobić w przyszłości to taką cenę podnieść, ale ta cena na pewno nie spadnie.